Aby uzyskać kilogram miodu, pszczoły muszą odwiedzić około 10 milionów kwiatów. Jedna pszczoła przez całe swoje życie wyprodukuje raptem 1/12 małej łyżeczki. To, co dla nas jest tylko słodkim dodatkiem, dla nich to chleb i paliwo. W tym mikroskopijnym świecie matematyczna precyzja zderza się z bezwzględnymi prawami natury. Proces powstawania miodu to jeden z najbardziej skomplikowanych łańcuchów produkcyjnych w świecie zwierząt. Wszystko zaczyna się w locie. Zbieraczki zasysają słodki nektar z kwiatów lub lepką spać. Gromadzą surowiec w wolu miodowym. Już w drodze powrotnej dodają enzymy, rozpoczynając proces trawienia. W ulu surowiec nie trafia do plastrów. Zbieraczki przekazują go metodą z ust do ust. To trofalakcja. Kropla nektaru, przekazywana wielokrotnie, miesza się z kolejnymi dawkami pszczelich enzymów. Świeży nektar to w 80% woda. Rodzina pszczela musi ją bezwzględnie odparować. Rozlewają go w komórkach, a tysiące skrzydeł intensywnie wachluje, wymuszając szybki obieg powietrza. Gdy wilgotność spada do 18%, komórka jest hermetycznie zamykana czystym woskiem. Ten moment, zwany poszywaniem, oznacza dla pszczelarza, że dojrzały miód jest gotowy do zbiorów. W centrum ula przebywa matka pszczela, od której zależy przetrwanie całego roju. W szczycie sezonu składa 2000 jaj dziennie. Ważą one łącznie więcej niż ona sama. Zwykła robotnica żyje latem zaledwie 40 dni. Matka potrafi dożyć nawet 5 lat. O jej przeznaczeniu decyduje wyłącznie dieta. Przez całe życie larwalne je tylko mleczko pszczele. Posiada gładkie żądło, ale służy ono wyłącznie do walki z innymi młodymi matkami. Rządzi zapachem. Jej feromony integrują rój i całkowicie blokują rozwój innych samic. W ulu nie ma chaosu. Funkcja robotnicy zmienia się precyzyjnie wraz z jej wiekiem. Najpierw są sprzątaczkami i piastunkami. Po 10 dniach stają się budowniczkami woskowych plastrów. Następnie to magazynierki i strażniczki bram. Dopiero po 21 dniu wylatują jako zbieraczki. Trudnie nie mają ojca. Ich jedynym celem jest przedłużenie gatunku. Jesienią są wypędzane. Pszczoły posiadają własny, biologiczny system nawigacji. Za jego rozkodowanie przyznano Nagrodę Nobla. W ciemnościach ula zbieraczka przekazuje siostrom dokładne współrzędne nektaru za pomocą niezwykłego tańca. Wykonując swój taneczny ruch na prostopadłej ścianie plastra, zamienia kąt padania światła bezpośrednio na wektor siły grawitacji. Kąt tanecznej figury to azymut lotu. Odległość jest precyzyjnie zakodowana w tempie wibracji odwłoka. 1 sekunda tej wibracji odpowiada odległości 1 km lotu do celu. Pszczoły nie widzą czerwieni, ale dostrzegają ultrafiolet, ukazujący ukryte ścieżki na płatkach kwiatów. Nawigują dzięki 3 dodatkowym przyoczkom na czole, analizując położenie tarczy słonecznej nawet przez gęste chmury. Potrafią bronić domu ze śmiertelną determinacją. Dla osób uczulonych urządzenie stanowi ogromne zagrożenie. W kłucie uwalnia feromony alarmowe, natychmiast wzywające siostry do zmasowanego ataku na intruza. W takim momencie nie machaj rękami i nie wskakuj do wody. Uciekaj w gęste zarośla. Jednak to ludzkość stanowi największe zagrożenie. Na świecie postępuje masowe wymieranie owadów. Zmiany klimatyczne, toksyczne pestycydy niszczące układ nerwowy i pyłkowe pustynie dziesiątkują pszczele rodziny. Zarażone pasożytniczym roztoczem Varroa distracter, całe pszczele rodziny powoli obumierają. Związek człowieka z pszczołami trwa od tysiącleci. Z ich darów korzysta współczesna medycyna. Ich największa zasługa to jednak nie produkcja miodu. 1/3 ludzkiej żywności zależy wyłącznie od nich. Bez nich zniknęłaby kawa, jabłka i bawełna. Znane nam rolnictwo załamałoby się w kilka lat. Gdy usłyszysz w ogrodzie ciche buczenie, przystań. Ten dźwięk od milionów lat podtrzymuje świat przy życiu.